Zapraszam na filmową relację z warsztatów Pizza Forum, które odbyły się w showroomie firmy Grafen w Warszawie. Warsztaty prowadził Andrzej Pietrzyk, pasjonat kuchni włoskiej, który we Włoszech zdobywał i pogłębiał swoją wiedzę o pizzy. Obecnie jest trenerem Moretti Lab i Grafen w Polsce i jednocześnie produkt managerem marki Moretti Forni. Warsztaty Pizza Forum są przeznaczone dla każdego: restauratorów, miłośników pizzy, profesjonalistów oraz półprofesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii. Pizza Forum to idea mająca na celu przekazanie profesjonalnej wiedzy na temat biznesu pizzeryjnego. A podstawą tego biznesu jest pizza, zgodna z zasadami włoskich mistrzów, którzy przecież od wieków doskonalą warsztat i procedurę przygotowania doskonałego ciasta. Forum rozpoczęliśmy od przygotowania ciasta, poznaliśmy składniki i kolejność ich dodawania, przetestowaliśmy miesiarkę. Następnie pan Andrzej wyjaśniał, jak obchodzić się z ciastem w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Mówił też o gramaturze i pokazywał techniki wyrabiania kulek. Popatrzcie! Pokazał nam również, jak w Neapolu pizzaiolo tworzy kulkę w zupełnie inny sposób, nawijając ciasto do środka jak mozzarellę. A tu już ciasto jest układane do wyrastania i zobaczcie, jak po około 20 godzinach fermentacji podwoiło swoją objętość. Dalej mamy formowanie ciasta i zobaczcie technikę mistrza. A jeszcze dalej smarowanie sosem. Potem pieczenie przez około kilka minut i obracanie ciasta za pomocą łopaty operacyjnej. Tu już pan Andrzej wyjmuje ciasto, kroi i będzie dodawał świeży ser burrata i duję, kalabryjską kiełbasę. Według pana Andrzeja można ją dodawać przed pieczeniem lub po pieczeniu. Nasze pizze wykańczane są oregano i oliwą. I jeszcze kilka słów wyjaśnienia o działaniu pieca i zarządzaniu temperaturą pieca i przechodzimy do kolejnej części warsztatów. Teraz robimy kolejną pizzę, a ja w międzyczasie powiem jeszcze kilka słów o warsztatach. Pizza Forum to bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii. Odbywają się cyklicznie w różnych miastach Polski, jak Białystok, Warszawa, Kielce, Nowy Targ, Słupsk, Poznań, Wrocław, Gliwice, Gdańsk i Łódź. Zdaniem organizatorów przygotowanie najlepszej pizzy wymaga połączenia 3 elementów: najwyższej jakości składników, profesjonalnej wiedzy oraz najlepszej dostępnej technologii. I te właśnie elementy były omawiane w trakcie warsztatów. Zaczęliśmy od mąki, poznaliśmy sekrety ciasta i procedurę produkcji.
Dowiedzieliśmy się, jak wybrać najlepsze urządzenia. I oczywiście sprawdzaliśmy efekty pracy, czyli była degustacja. W międzyczasie pan Andrzej formuje pizzę neapolitańską. Zwróć uwagę, jak zaznacza wyższy brzeg i rozciąga ciasto. Przyjrzyj się chwilę pracy mistrza. A teraz widzicie naciąganie ciasta na łopatę. Jest to inny sposób od tego, który widzieliście przy poprzedniej pizzy. Zobaczcie, jak sprawnie robi to pan Andrzej. Dalej mamy kolejną pizzę i poznajemy zupełnie inną procedurę postępowania z ciastem, w tym formowania. I nie będę więcej zdradzać tego, czego uczyliśmy się na warsztatach, bo film ten jest relacją z warsztatów i nie zastępuje udziału w Pizza Forum. Przyjrzyjcie się w przyspieszonym tempie, czego uczyliśmy się i doświadczaliśmy w trakcie warsztatów. A ja przekażę jeszcze kilka informacji i moich spostrzeżeń. Oprócz fachowej wiedzy na temat składników pizzy i ciasta, poznaliśmy urządzenia niezbędne do wypieku, począwszy od przygotowania ciasta, czyli miesiarki, wałkownice, prasy, dzielarko, zaokrąglarki, no i oczywiście piece, które testowaliśmy w trakcie warsztatów. Pan Andrzej wyjaśniał działanie pieców, ich możliwości techniczne i użyteczność w biznesie pizzeryjnym. Podał solidną dawkę wiedzy o pizzy, tajnikach jej przygotowania i wykańczania. Ja ze swojej strony nie byłabym sobą, czyli specjalistą od bezpieczeństwa żywności, gdybym nie zwróciła uwagi na aspekty higieniczne. Bardzo pozytywnie oceniam realizację dobrych praktyk higienicznych, na przykład nakładanie rękawiczek do wykańczania i dekorowania, czyli do czynności po obróbce termicznej, gdzie jest już kontakt z produktem gotowym do spożycia po pieczeniu. Podkreślam również, że są to czarne rękawiczki, czyli w kolorze kontrastującym z żywnością i jest to prawidłowe. Nie zaleca się stosowania rękawiczek cielistych. Bez rękawiczek natomiast mistrz formował ciasto, ale w tym przypadku, z uwagi na jego lepkość, byłoby trudne stosowanie rękawiczek. A poza tym ciasto jest poddawane pieczeniu i bardzo wysoka temperatura w piecu inaktywuje potencjalnie występujące drobnoustroje, nawet te patogenne. Zwróciłam też uwagę na organizację pracy i przygotowanie niezbędnych surowców i drobnych sprzętów, łącznie z pensetą gastronomiczną. Służy ona do wykonywania precyzyjnych prac, jak widzimy w przypadku dekorowania pizzy. Zobaczcie teraz, jak powinna wyglądać pizza Impala po wypieku. Niektórzy mówią, że jest to prostokątny wariant pizzy neapolitańskiej, a charakteryzuje się tym, że ma bardzo napowietrzoną strukturę i jest ekstremalnie chrupiąca. Po pokrojeniu powstają pyszne, chrupiące kawałki, przypominające podpłomyki. Podaje się je ze świeżymi dodatkami na słono lub słodko. Przyjrzyjcie się, jaką impalę zaproponował nam pan Andrzej.
Kolejnym produktem była pizza Padolino. Została upieczona dnia poprzedniego, a w trakcie warsztatów była regenerowana w piecu, który właśnie widzicie. Taki krok bardzo usprawnia pracę pizzerii i oszczędza czas potrzebny na przygotowanie i wypiek pizzy. Zobaczcie, jaką pizzę Padolino przygotował nam pan Andrzej. Warto przypomnieć, że urządzenia do wypieku pizzy są bardzo ważne, ale równie istotne są włoskie składniki potrzebne do jej przygotowania. Podczas Pizza Forum mąka, pomidory, wędliny oraz sery dostarczane są przez firmę Nordkost, która działa na polskim rynku od ponad ćwierć wieku. Firma ta specjalizuje się w dystrybucji produktów spożywczych, głównie z Włoch, ale również z krajów basenu Morza Śródziemnego. Firma posiada szeroką ofertę dla rynku HoReCa, ale i dla indywidualnych odbiorców. Zresztą zobaczcie to sami. I to już koniec mojej relacji z warsztatów Pizza Forum. Spędziłam tam bardzo ciekawie kilka godzin i zachęcam do wzięcia udziału w takim wydarzeniu w Twojej okolicy. Linki, gdzie szukać informacji o Pizza Forum, podaję w opisie. Dziękuję za oglądanie.